Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Wyobraźcie sobie scenę, która wcale nie jest wyjątkiem. Wychodzicie z domu. Zakładacie buty, sięgacie po klucze, kurtka szura lekko o ścianę, drzwi skrzypią i wtedy, zanim jeszcze przekroczycie próg, czujecie na sobie wzrok. Wzrok tak przenikliwy, że aż boli. To spojrzenie pełne niepokoju, pytające: znowu mnie zostawiasz? Na jak długo? Czy wrócisz? I choć serce wam pęka, mówicie: zaraz wrócę, bądź grzeczny. Zamykacie drzwi i próbujecie nie słyszeć. Po drugiej stronie ściany zaczyna się dramat. Wasz pies nie wie, czy to będzie 5 minut, 5 godzin, a może nigdy. Nie ma pojęcia, dlaczego zostaje sam. Zaczyna chodzić w kółko, skomlić, drapać drzwi, szczekać, czasem wyć jak wilk. A niektóre psy w takiej chwili po prostu siadają pod drzwiami i trwają, w napięciu, w lęku, z oczami utkwionymi w pustą przestrzeń. Nie złością, nie złośliwością, tylko cierpieniem, które dla wielu z nich jest trudne do zniesienia. Lęk separacyjny nie jest fanaberią, to nie jest rozpieszczony piesek, to realne zaburzenie emocjonalne. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Być może macie w domu psa, który reaguje nerwowo na każde wasze wyjście. Może ktoś z waszych znajomych mierzy się z tym problemem, ale nie wie, gdzie szukać pomocy. A może jeszcze nie macie psa, ale zastanawiacie się nad adopcją i chcecie być przygotowani na wszystko, także na to. Ten odcinek jest właśnie dla was. Dla opiekunów, którzy chcą rozumieć, wspierać i działać. Dla tych, którzy nie boją się powiedzieć: nie wiem, co robić, ale chcę się dowiedzieć. Lęk separacyjny to temat, który często bywa bagatelizowany. Ile razy słyszy się: nie zostawiaj go samego, bo znowu rozwali kanapę. Zrobił siku ze złości, wytresuj go porządnie, a przestanie. A przecież to nie tak. Pies z lękiem separacyjnym nie robi niczego na złość. On nie umie poradzić sobie z uczuciem osamotnienia, z niepewnością. On nie rozumie, że wrócimy. I to nie jego wina. W naszej fundacji spotkaliśmy wiele takich przypadków, niektóre trudne, inne wręcz poruszające do łez. Psy, które nie mogły nawet spać spokojnie, dopóki nie miały kogoś obok. Ale o tym opowiem wam później. Na razie, jeśli tylko możecie, podzielcie się z nami, czy znacie takie historie. Może wasz pies przeszedł przez coś podobnego. A może sami przeszliście z nim tę drogę i udało się wam dojść do równowagi. Dajcie znać, bo ta rozmowa ma sens tylko wtedy, gdy jesteśmy w niej razem. Są takie psy, które jeszcze zanim zdążysz sięgnąć po klucze, już czują, że coś się zmienia. Patrzą na ciebie, jakby chciały powiedzieć: nie zostawiaj mnie znowu. Z pozoru wszystko wygląda spokojnie. Pies siedzi, merda lekko ogonem, ale w jego środku dzieje się burza. Gdy tylko znikasz za drzwiami, wszystko się zmienia. Zaczyna się gonitwa myśli i nerwowe krążenie po mieszkaniu. Z każdą minutą napięcie rośnie. Pies nie rozumie, dlaczego został sam. Dla niego twój powrót nie jest oczywisty. Lęk separacyjny nie jest kaprysem ani oznaką rozpieszczenia. To głęboko zakorzeniony strach, który często ma swoje źródło w przeszłości, w opuszczeniu, w samotności, w braku poczucia bezpieczeństwa. I choć objawia się na różne sposoby, od niepokoju, przez wokalizację, po niszczenie przedmiotów, zawsze jest sygnałem, że pies nie radzi sobie z rzeczywistością bez obecności swojego człowieka. Czasami trudno to zrozumieć, zwłaszcza jeśli nie widzimy, co dzieje się po naszym wyjściu. Może warto zadać sobie pytanie, czy mój pies naprawdę spokojnie czeka na mój powrót? A może cierpi w ciszy, zanim ja zdążę wrócić do domu? Nie każdy pies zostawiony sam wykazuje lęk separacyjny. Czasem to rzeczywiście nuda, brak stymulacji, bodźców, zabawy. Ale jest między tymi stanami jedna istotna różnica. Pies znudzony zniszczy coś i położy się spać. Pies z lękiem separacyjnym będzie cierpiał przez cały czas nieobecności opiekuna, bez przerwy, bez odpoczynku. A to już poważny sygnał alarmowy, którego nie wolno ignorować. W dalszej części podcastu porozmawiamy o tym, jak ten lęk może się rozwijać, skąd się bierze i przede wszystkim, co możemy zrobić, by pomóc naszemu przyjacielowi poczuć się bezpieczniej.
Dajcie znać w komentarzach, czy wasze psy zostają spokojnie same w domu? A może już przeszliście przez tę trudną drogę i udało się coś zmienić? W kolejnych minutach porozmawiamy o tym, skąd bierze się ten lęk, jak go rozpoznać i przede wszystkim, jak pomóc psu, który nie potrafi być sam. Bo z tym problemem nie jesteśmy sami i nie musi być też z nim sam nasz pies. Skąd właściwie bierze się lęk separacyjny? To pytanie, które warto sobie zadać, zanim zaczniemy działać. Bo zrozumienie przyczyny jest jak znalezienie klucza do drzwi, za którymi kryje się spokój naszego psa. Ten rodzaj lęku nie pojawia się znikąd. Często korzenie sięgają bardzo głęboko, do pierwszych miesięcy życia zwierzęcia, do momentów, których być może nawet nie pamięta, ale które odcisnęły się w jego psychice na zawsze. U psów adoptowanych ze schronisk czy fundacji, takich jak wiele z naszych podopiecznych, lęk separacyjny to niestety bardzo częste zjawisko. Czasem wystarczyło jedno traumatyczne rozstanie, porzucenie, zmiana domu, utrata opiekuna i pies już nigdy nie odzyskuje poczucia bezpieczeństwa na tyle, by móc zostać sam, choćby na chwilę. Dla takich psiaków każde zamknięcie drzwi to powrót do tamtego bólu, tej pustki, którą już kiedyś przeżyły. Ale nawet psy wychowane od szczeniaka w dobrym domu mogą zmagać się z tym problemem. Dlaczego? Bo lęk separacyjny może być efektem niewłaściwej socjalizacji, kiedy pies nie miał okazji nauczyć się, że samotność nie oznacza końca świata. Często to my, opiekunowie, zupełnie nieświadomie wzmacniamy to zaburzenie. Przez nadmierne rytuały przed wyjściem, przez dramatyczne powitania, przez bycie zawsze i wszędzie. Kochamy nasze psy całym sercem, ale czasem zapominamy, że one też muszą nauczyć się samodzielności na swoją miarę. Są też rasy, które z natury są bardziej podatne na problemy z zostawaniem samemu. Psy pasterskie, towarzyszące, rasy stworzone do bliskiego kontaktu z człowiekiem, jak border collie, owczarki, labradory, spaniele. One często cierpią bardziej, bo ich potrzeba bycia blisko jest wpisana w ich naturę. Może macie właśnie takiego psa w domu? Może obserwujecie, że nie wystarczy zamknąć drzwi i pójść do pracy, bo wtedy zaczyna się dramat. Może warto teraz, słuchając tego odcinka, spojrzeć na swojego pupila z nową wrażliwością i zastanowić się, co tak naprawdę przeżywa, kiedy zostaje sam. Bo czasem największy hałas rodzi się w ciszy za drzwiami, za którymi został pies. Jak pomóc psu, który nie potrafi być sam? To pytanie, które zadaje sobie wielu opiekunów, czasem z bezsilnością, czasem ze wstydem, a czasem z lękiem, że zawiedli swojego psa. Ale prawda jest taka, że lęk separacyjny to nie wynik naszej złej woli. To po prostu problem, który trzeba potraktować jak każdą inną trudność emocjonalną. Z czułością, cierpliwością i konkretnym planem działania. Praca nad lękiem separacyjnym to przede wszystkim proces. Nie ma tu magicznej pigułki ani cudownego triku z internetu. To codzienne, małe kroki, które budują w psie przekonanie, że samotność nie jest zagrożeniem. Zaczynamy od treningu samotności, dosłownie od minut. Wychodzisz na chwilę za drzwi, wracasz, nie robisz z tego wielkiego wydarzenia. I tak powoli, stopniowo uczysz psa, że twoje zniknięcie nie oznacza końca świata. Jedną z metod, która pomogła wielu psom, w tym także jednemu z naszych podopiecznych, jest metoda klatkowania, czyli wprowadzenie klatki kennelowej jako bezpiecznego azylu. Odpowiednio przygotowana klatka, najlepiej przykryta kocem, tworzy przytulną norkę, w której pies może się wyciszyć i poczuć bezpiecznie. Ważne jest jednak, by pies został do niej odpowiednio przyzwyczajony, stopniowo, łagodnie, z pozytywnym skojarzeniem. Nie może to być więzienie, tylko miejsce, do którego sam chce wracać. U nas działało to fantastycznie. Klatka stała się spokojną przystanią dla psa, który wcześniej reagował paniką na każdą próbę rozstania. To nie zadziałało od razu, ale po czasie widać było różnicę. Ogromne znaczenie ma również rutyna. Psy kochają powtarzalność, bo ona daje im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wyjście z domu powinno być czymś neutralnym. Bez pożegnań, bez dramatycznych słów, bez tulenia na siłę. Po prostu kurtka, buty, drzwi, koniec. A kiedy wracasz, też bez wielkiej fety. Wszystko po to, by pies nie przeżywał tego jak emocjonalnego trzęsienia ziemi. W niektórych przypadkach warto włączyć wsparcie z zewnątrz.
dobrego behawiorysty, który pomoże dopasować metodę do psa i opiekuna, bo nie każdy pies reaguje na to samo. Czasem warto też sięgnąć po naturalne środki, adaptogeny, feromony, które delikatnie wspierają układ nerwowy psa i pomagają mu łatwiej przetrwać rozłąkę. W trudnych przypadkach, kiedy stres przekracza granice możliwe do zniesienia, lekarz weterynarii może zaproponować także wsparcie farmakologiczne. Zawsze jednak jako element szerszej terapii, nigdy jako jedyne rozwiązanie. Pamiętam jednego psa, który trafił do naszej fundacji, miał za sobą kilka adopcji, z każdej wracał, bo wył, niszczył, sikał ze złości. Ale to nie była złość, to był czysty, paraliżujący lęk. Praca z nim trwała miesiące. Najpierw tylko siedzieliśmy razem w ciszy. Potem wychodziłem na 2 minuty, potem 5. Po pół roku był gotowy i dziś mieszka z cudowną rodziną, która go rozumie. Czy to było łatwe? Nie. Ale było możliwe. I właśnie to chcę dziś wam powiedzieć. To jest możliwe. Nie od razu, nie w tydzień, ale z każdym dniem bliżej. Bo najważniejsze, co możemy dać naszemu psu, to czas i obecność, nawet wtedy, kiedy nas przy nim nie ma. Czasem w obliczu bezsilności sięgamy po rozwiązania, które, choć wydają się logiczne, przynoszą więcej szkody niż pożytku. Dlatego dziś chcę powiedzieć to wyraźnie. Lęku separacyjnego nie da się przekrzyczeć, przetrzymać, ani wygasić karą. Wręcz przeciwnie, każde podniesienie głosu, każde zamknięcie drzwi z frustracją czy wypowiedzenie zdania, bo on to robi na złość, tylko pogłębia problem. A to dlatego, że pies nie działa z premedytacją. On cierpi i próbuje sobie z tym cierpieniem jakoś poradzić, a że jego sposób nie jest dla nas wygodny, to już inna historia. Jednym z częstszych błędów jest izolowanie psa, zamykanie go w osobnym pokoju albo, co gorsza, wkładanie do klatki na siłę, bez wcześniejszego przyzwyczajania. Taka forma klatkowania, bez nauki i pozytywnych skojarzeń, sprawia, że klatka przestaje być bezpieczną norą, a staje się więzieniem. Pies, zamiast się uspokoić, wpada w panikę, a to, co miało być narzędziem pomocy, staje się dodatkowym źródłem stresu. Nie pomaga też ignorowanie problemu. Zdarza się, że ktoś mówi, przeczeka, przyzwyczai się, niech się wykrzyczy. Ale lęk separacyjny to nie fanaberia, którą można zignorować. To jakby powiedzieć człowiekowi z atakiem paniki, żeby się opanował, bo przesadza. Tak to nie działa. Nie u ludzi, nie u psów. Dlatego jeśli widzisz, że twój pies demoluje dom, sika pod drzwiami albo wyje godzinami, nie pytaj, czy to złośliwość. Zapytaj raczej, czego się boisz, mój przyjacielu. I spróbuj krok po kroku rozwikłać ten lęk. Nie karą, nie złością, ale spokojem, cierpliwością i zrozumieniem, które w takich sytuacjach znaczą więcej niż 1000 słów. Zanim zamkniemy dzisiejszy odcinek, chcę wam zostawić kilka słów otuchy. Jeśli właśnie mierzycie się z lękiem separacyjnym u swojego psa, wiedzcie, że nie jesteście sami. Wiele osób przechodzi przez tę samą drogę i wie, jak trudne mogą być dni pełne wycia, zniszczonych rzeczy i łez bezsilności. Ale z doświadczenia mogę wam powiedzieć jedno. To naprawdę da się oswoić. Krok po kroku, dzień po dniu, cierpliwie, z czułością, zrozumieniem i bez oczekiwania cudów. W zamian dostajemy coś bezcennego. Psa, który ufa. Psa, który wie, że nawet jeśli znikasz na chwilę, to zawsze wracasz. Jak zawsze zachęcam was do zostawienia komentarza. Czy macie swoje sposoby na radzenie sobie z lękiem separacyjnym? Może coś zadziałało u waszego psa i chcielibyście się tym podzielić? A może jesteście dopiero na początku tej drogi i macie pytania? Piszcie śmiało. Cieszymy się, kiedy możemy uczyć się razem z wami, a jeśli gdzieś się pomyliliśmy, dziękujemy, że dajecie nam znać. To właśnie dzięki takim rozmowom możemy wspólnie budować lepszy świat dla naszych psów. I jak zawsze, pamiętajcie, że jesteśmy tu, żeby wspierać, bo każde psie serce zasługuje na to, by bić spokojnie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.